Za moimi plecami znajduje się zupa pomidorowa współczesnej motoryzacji. Książkowy przedstawiciel segmentu CES-ów, szczególnie lubianego przez rodaków, jak również lubianego przez Europejczyków. Marka pokłada w nim szczególne nadzieje na kręcenie lodów eksportowo, a to dlatego, że takie wozy mają wysoką akceptowalność społeczną. Zapraszam serdecznie na test Jacka JS6. No i sam pierw, jak zawsze, lecimy z zestawem ciekawostek barowych. Marka Jack rozprzestrzenia się w Polsce jak nominacje na stołki naszych świętych, wiecznie nienażartych krów. Dobrze pamiętam, jak po raz pierwszy testowaliśmy ich auto, Jacka JS8 Pro. Miało to miejsce w październiku roku ubiegłego. Wówczas mieli 9 salonów, a obecnie ich mają aż 21. Polska jest pierwszym rynkiem Unii Europejskiej, na którym Jack wprowadza tak szeroką gamę modeli. Docelowo ma być ich aż 11, a obecnie jest 6. To tak, mamy sedana, 2 SUV-y, 2 pick-upy oraz traka. Co ciekawe, Jack w pierwszym kwartale tego roku zajął 3. miejsce w rankingu rejestracji nowych pick-upów w Polsce. Wyprzedziła go o włos Toyota, a dokładnie o 2 sztuki. Gdyby była większa dostępność T8, a także T9, byłaby to czysta formalność. Profilaktycznie przypominam, że Jack ma konkretny magazyn z częściami w Bielsku-Białej i jak mnie zapewniono, to części do JS6 już są, także możecie sobie darować komentarze z uszczypliwościami. A jak sobie radzi marka na rodzimym rynku oraz w eksporcie? Ano już mówię. Globalnie sprzedano w 2025 roku ponad 384 tysiące aut, co przekłada się na spadek o 4,7% względem 2024 roku. Osobowe to 149 tysięcy aut, a użytkowe 235 tysięcy. W Chinach opędzlowali 162 tysiące aut, a księgowi odnotowali w swoich kajecikach wzrost o 5,1%. Jeśli uważaliście na lekcjach matematyki, to zapewne dobrze wiecie, że eksport odpowiada za niespełna 222 tysiące aut i poleciał on o 10,8%. Co prawda przychody operacyjne grupy wzrosły o ponad 10%, aczkolwiek ogólnie są na minusie, a powodów jest tego kilka. Ogromne inwestycje w badania i rozwój oraz mariaż z Volkswagenem Anhui swoje teraz kosztował. I to jest koniec ciekawostek barowych. Co jak co, ale projektanci Jacka oraz marketingowcy nie zawodzą. To, co tutaj, szanowni państwo, widzicie, jest to unikalny projekt przedni, czyli twarz statku kosmicznego, która wywołuje poczucie technologii. Przepiękny oksymoron. Listwa LEDowa po całej szerokości nadwozia jako coś unikalnego. Normalnie ten sam poziom co sucha woda i szczery polityk. Co do jego przodu, to mam lekko mieszane uczucia. Dominują tutaj obłe linie, które są przełamane tymi ostrymi czarnymi kłami. Wygląd górnych świateł LEDowych nieco mi się gryzie z tymi poniżej 4-punktowymi, zrobionymi na wzór Porsche. Grill prostokątny, przedzielony listwą. Poniżej mamy kolejny grill w kształcie trapezu. Może to i recepta, żeby miał wzięcie. Jest to taki samuraj Nissan Juke, który nie ma celu, a drogę. Zanim pójdziemy dalej, zapraszam Was serdecznie na festynowy pokaz świetlny przednich świateł, a zaraz za nim puścimy Wam fragment reklamy JS6, w którym rozbija on lecącą na niego kometę. To jest serio coś wspaniałego i mówię to bez krzty ironii. Tradycyjnie testując auto ze stajni Jacka muszę się ponabijać z działu wyrażania siebie. Otóż, drodzy Państwo, mamy do wyboru jeden rodzaj felg, jeden rodzaj tapicerki i aż 6 kolorów nadwozia. Z ekstrawaganckich mamy czerwony oraz jasno-niebieski, a z klasyki mamy szary w 2 odcieniach, czarny
oraz biały. Powiem tak, wysoce sobie cenię politykę jednej wersji bogatego wyposażenia, a nie kasowania za każde udogodnienie ciężkich tysięcy złotych, ale nie dać do wyboru 3 wzorów felg w różnych rozmiarach oraz 2 rodzajów tapicerek, no to już jest przegięcie struny. Nie każdy klient chce festynowe duże koła, które kradną część komfortu. Nie każdy klient chce tapicerkę z plastikowych krów, o której dział marketingu się produkuje, jaka to ona nie jest luksusowa. Nie zrozumcie mnie źle, nie piję tutaj w kierunku samego Jacka, lecz mówię ogólnie. Słuchajcie, tutaj też pojechali po bandzie z hasłami. Uwaga! Sportowe kształty ciała oraz linia boczna to dynamicznie poruszające się fale. Gdybyście nie dostrzegali fal, to producent wskazuje na te zakrzywienia. Moim zdaniem motyw fal ma kontynuację w modnie opadającej linii dachu oraz linii drzwi, która idzie ku górze i jeszcze jest ta listwa dekoracyjna, która idzie po całej długości nadwozia. Fajnie, że są fizyczne klamki, a nie elektryczne, wysuwana zaraza. Fajnie, że są felgi w rozsądnym rozmiarze 18 cali, a na nie nawleczone są opony 235/55. Są w całkiem atrakcyjnym wzorze, rzekłbym, że takim dynamicznym. Przód mamy kolumny MacPhersona, a tył jest wielowahacz. Powiem szczerze, że jestem nieco zaskoczony, spodziewałem się tutaj belki skrętnej. Auto mierzy na długość ponad 4,6 metra, jego szerokość to niespełna 1,9 metra, wysokość to równo 1,7 metra, z kolei wielebny rozstaw osi to nieco ponad 2,7 metra. Co ciekawe, producent podaje wartość prześwitu, ale tylko przy pełnym obciążeniu i jest to 160 mm. Masa jego mościa to 1665 kg. Nie jest to specjalnie dużo na współczesne standardy wagowe, aczkolwiek ładowność na poziomie 350 kg to kolokwialnie mówiąc dupy przy kostkach nie urywa. Aczkolwiek nie jest to jakiś najgorszy wynik. Ostatnio testowaliśmy włosko-chińskiego SUV-a dużego, 7-osobowego, który miał ładowność 407 kg. To jest dopiero lipa. 4 litery. Oj, tutaj lepiej usiądźcie i zapnijcie pasy. Big Dipper, czyli wielki wóz, 7 jasnych gwiazd w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Tylne światła współgrają z przednimi reflektorami o motywie galaktyki. Jest to niepowtarzalna sygnatura marki Jack. Oczywiście tył jest również inspirowany statkiem kosmicznym. Oj, zrobiło się klimatycznie, dlatego gasimy światło i zapraszamy na festynowy pokaz świetlny. Tył jest bardziej stonowany i ma kilka elementów, które przyjemnie leżą mi na sercu. Światła wyglądają jak z jednej parafii. Mamy prawdziwe końcówki układu wydechowego, normalnie święty gral w segmencie i nie mamy bazerowej atrapy dyfuzora. Jakbym miał się do czegoś przyczepić, to tylną wycieraczkę schowałbym pod spoilerem dachowym. Bagażnik jest otwierany za pomocą gestu stopą. Mierzy on 490 litrów, a po złożeniu oparć tylnej wersalki 1080. Pod podłogą mamy zapasowe koło dojazdowe, miły akcent w zalewie zestawów naprawczych. Zobaczcie, ile mamy jeszcze tutaj miejsca po bokach. Tutaj są takie przegrody na różnego rodzaju klamoty. Z dobrodziejstw mamy roletę, lampkę LEDową oraz gniazdo 12. Nie mamy tutaj uchwytów na siatki z zakupami. Nie mamy również wygodnych dźwigni do składania oparć tylnej wersalki, która składa się niemal na płasko. Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe, że nie jest to standard w segmencie. Przecież to jest wspaniała i wygodna rzecz. A tak się prezentują tutaj dwie kabinówki przy podłodze ustawionej najniżej. Jak widzicie, jest w cholerę miejsca i ciut. Wystarczą 2 pociągnięcia tejże uroczej dźwigni i już może się zacząć skowyt malkontentum współczesnej motoryzacji. Śmieszny 1,5-litrowy silniczek w takiej budzie? Przecież to jest żenada. A słyszeli jaśni wielmożni panowie oraz panie o magicznej granicy w chińskim systemie podatkowym? Optymalizacja kosztów, normy emisji spalin, wysokość akcyzy w kwestii eksportu. Warto się zapoznać z tymi terminami. Oj, warto! A co my tutaj mamy? Są teleskopy. Patrz, Toyota. Można? Pewnie, że można. 1,5-litrowa, turbodoładowana benzyna, 4-cylindrowa z bezpośrednim wtryskiem o mocy 174 koni i 280 Nm. Sparowana jest z automatyczną 6-biegową dwusprzęgłówką. Naturalnie napęd mamy na przednie koła. Nawet mają swój akumulator z napisem
Jack. W niedalekiej przyszłości do oferty trafi hybryda typu plug-in, po którą coraz częściej sięgają Polacy, również z 1,5-litrowym silnikiem o łącznej mocy układu 204 koni mechanicznych i 300 Nm, w której bateria mierzy 21,5 kWh, a zasięg deklarowany według ich normy na prądzie to do 120 km, ale wiadomo, że są to baśnie, bajki i bajeczki. Ależ to brzmi! Prezentację wnętrza statku kosmicznego zaczniemy jak zawsze od pokoju gościnnego, ale najpierw posłuchamy, czy drzwi się zamykają z należytą kulturą. Są lekkie, ale kultura jest. Drzwi są wykończone na fajnym poziomie, góra jest miękka, jak również cała okolica podłokietnika. Generalnie to dużo się tutaj dzieje. To ma strukturę w rąby, poniżej listwa dekoracyjna ma taki wzór w nieregularne figury geometryczne. Poniżej mamy kolejną listwę udającą kruszce, która płynnie przechodzi w klamkę. Czerń fortepianowa wokół szyb w prądzie. Jest to średni pomysł, za jakiś czas będzie to wyglądało jak pół dupy z zakrzaka. Tutaj mamy perforację skóry w okolicy podłokietnika w stylu à la Tetris. Zwróćcie uwagę, jaką strukturę ma jeszcze tutaj ten głośnik, a największe zaskoczenie pozytywne, że nie mamy tutaj oświetlenia ambiente. Miejsca na nogi mamy tutaj naprawdę dużo. Jest adekwatnej długości siedzisko, pod przyjemnym kątem oparcie tylnej wersalki, aczkolwiek nie jest on regulowany. Miejsca nad głową tak naprawdę jest bez szału, bo mam 175 cm wzrostu i mam zapasu na jakieś 3, może 4 paluchy. Warto jeszcze podkreślić, że zagłówki wykonano z bloczków betonowych. Wzór wersalki jest minimalistyczny, zarazem stylowy. Na skrajnych siedziskach mamy izofiksy za tymi plastikowymi, mało estetycznymi klapkami. No i mają przesadne napisy, które dosłownie wypalają oczy. Podłokietnik jest bardzo miękki, ma 2 uchwyty na napoje i standardowo nie mamy przybicia do bagażnika. Karny jeżyk jest całkiem w porządku. Po zajęciu jego miejsca nie ma się takiego uczucia: o Jezu, za jakie grzechy. Co więcej, jest płaska podłoga, także można wygodnie lawirować stopami. Z dobrodziejstw mamy dużo światła wpadające przez okno dachowe, mamy 2 lampki LEDowe przy uchwytach, okna pomiędzy słupkami C i D, 2 nawiewy w tunelu środkowym, 2 porty USB typu A, a także wygodną półkę, gdzie możemy odłożyć naszego ładującego się smartfona. Bezkluczykowy dostęp jest, ale wyłącznie z poziomu drzwi kierowcy za pomocą tego przycisku. Osobiście bardzo lubię te staroświeckie rozwiązania. Drzwi przednie wykończone są bez faworyzowania. Mamy zestaw klawiszy do otwierania szyb, centralnego zamka, a także blokady otwierania szyb. Fotele nie tylko dobrze wyglądają, ale zapewniają też niezłe podparcie boczne pleców oraz ud. Mają taki sportowy sznyt i oczywiście są wykonane z ekologicznych plastikowych krów. Wiecie, jakie dźwięki wydają ekologiczne plastikowe krowy? Bo przecież nie muczą. Były to dźwięki godowe. Jest pamięć ustawienia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych dla 3 osób. Fotele są w prądzie. Fotel kierowcy jest w 6 kierunkach, a pasażera w 4. Plus za regulację odcinka lędźwiowego, za 3-stopniowe ogrzewanie oraz za funkcję komfortowego wsiadania oraz wysiadania, ale minus za betonowe zintegrowane zagłówki. Super jeszcze by było, gdyby miały regulację długości siedziska, nawet manualną. Nikt tutaj o zdrowych zmysłach przecież prądu nie będzie wymagał. Panorama jest, okno dachowe jest, 2 lampki LEDowe są. I co istotne, mamy wyflokowany schowek na okulary. Widoczność w aucie w każdym kierunku jest bardzo dobra. Proszę bardzo. Jakbym miał się na siłę do czegoś przyczepić, to do masywnych słupków D, ale są przecież te urocze okiennice, a także system kamer 360. Spasowanie jest na wysokim poziomie. Wiele aut z segmentu premium mogłoby wziąć przykład. Deska rozdzielcza została zrobiona ze smakiem, z wyjątkiem tych doklejanych telewizorów, ale takie mamy cyfrowe czasy i trzeba się z nimi pogodzić albo jeździć starszymi autami jak ja. Podoba mi się miękka góra deski rozdzielczej z przeszyciami, jak również ten dekor z nieregularnymi kształtami figur geometrycznych. Bardzo stylowo zrobiono tutaj kratki nawiewów. Poniżej mamy kolejny dekor z ekoskóry z ładnym białym przeszyciem, a najbardziej podoba mi się, że nie mamy tutaj oświetlenia ambiente. Wieniec kierownicy jest szczupły i chciałoby się rzec, że ma taki klasyczny kształt. Ma lekkie wąsy, delikatne spłaszczenie u góry. Jak na moje gusta mógłby być on nieco grubszy, aczkolwiek całkiem przyjemnie leży w dłoniach. Łopatki do zmiany biegów w tego typu autach to farsa i nawet tego nie komentuję,
ale fizyczne przyciski logicznie pogrupowane, udające kruszce, no to mi się podoba. Lewy kciuk odpowiada za tempomat oraz częściowo za asystentów, z kolei prawy odpowiada za obsługę cyfrowych zegarów, źródło dźwięku, za audio, przypisaną funkcję ulubione, a także za telefon. Kolumna kierownicy regulowana jest w dwóch płaszczyznach. No i fajnie, bo są auta z państwa środka, które tego nie mają. Przy lewym kolanie mamy regulację wysokości świateł, ustawienia lusterek zewnętrznych, przyciski od trakcji, a także otwierania tudzież zamykania klapy bagażnika. To, co tutaj mamy, jest to definicja współczesnej cyfryzacji aut. Dwa telewizory, które mierzą 12,3 cala, to jest po prostu taka klasyka, o której będą opowiadać nasze wnuki. Jeździłem innymi jackami, to jest zupełnie inna epoka. Cyfrowe zegary są bardzo czytelne i do wyboru mamy tylko, czy są w ciemnej, czy jasnej tonacji. Nie mamy tutaj żadnych motywów, zawiłej personalizacji itd. Dotykowe centrum dowodzenia to wysoka półka, ma ładną szatę graficzną, jest szybkie oraz intuicyjne, Apple CarPlay oraz Android Auto, jest bezprzewodowe. Przelecę szybko po głównych kafelkach. Od góry mamy zestaw skrótów, który możemy spersonalizować. Dalej są ustawienia pojazdu, menu główne, ulubione, zestaw właśnie widgetów i na koniec mamy ustawienia klimatyzacji. Kamery 360 są jakości takiej, jak widać. Kolokwialnie mówiąc, 4 liter nie urywają i zobaczcie, jak one podkręcają nasycenia kolorów. Coś wspaniałego. Ładowarka indukcyjna. Naprawdę kiepsko to rozwiązano. Ani to wygodne, ani to ładuje telefon podczas jazdy. Udało nam się ładować telefon tylko podczas postoju. To trzeba poprawić. Zamysł panelu od klimatyzacji jest fajny i wygodny w obsłudze. Jeśli musi on być dotykowy, to brakuje mi tutaj haptyki. Ponadto nie jest on zawsze dobrze widoczny i cholera jasna, dlaczego tutaj nie dodano skrótów od ogrzewania stołków? Nie wiem. Pokrętło od obsługi skrzyni jest bardzo wygodne i estetyczne. Obok mamy dwa uchwyty na napoje, miejsce na nasz kluczyk, elektryczny rękaw AutoHold, no i brakuje mi tutaj jeszcze przycisku od kamer 360. Schowek w podłokietniku jest klimatyzowany, a jakże miło, aczkolwiek nie skrywa on więcej dobrodziejstw. Pod pływającą konsolą znajduje się gniazdo 12 oraz port USB typu A. Są tak wysoko schowane. Wygląda to estetycznie, ale nie jest szczególnie wygodne w obsłudze. Tytułem wstępu do wrażeń z jazdy pragnę zaznaczyć, że Jack JS6 nie jest to auto dla tych, którymi jest zainteresowana Krajowa Administracja Skarbowa. Już tłumaczę, o co chodzi. Goni Was jednostka, czym prędzej biegniecie do auta, w pośpiechu wsiadacie, odpalacie, wrzucacie drive i próbujecie ruszyć i niestety nie możecie, gdyż nie macie zapiętych pasów i to właśnie te sekundy mogą zdecydować o tym, że złapie Was jednostka. Jak zawsze jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i jak zawsze udajemy się na ten sam odcinek drogi, żeby być uczciwym wobec innych testowanych aut i zaraz sprawdzimy, jak wypada wyciszenie Jacka JS6. 90 jest na tempomacie, ja się zamykam i mierzymy. Przy 90 km na godzinę mamy minimum 61,1 dB. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czy jest to dobry wynik, czy też zły, to standardowo zamieszczamy tabelkę z ostatnio testowanymi autami. Przy 90 km na godzinę prędkości obrotowe w trybie normal to 1700 obrotów na minutę. Mamy teraz skasowane zużycie paliwa i zaraz zobaczymy, jak ono wypada na tempomacie. Pękła pomiarowa dycha na tempomacie, a średnie spalanie to 7,1 litra na setkę. A teraz wrzucamy tempomat na 120 i powtarzamy zabieg. Pamiętajcie, droga młodzieży, że jazda przypisowa to żaden wstyd. Wstyd to kraść i nie subskrybować kanału Dziani Mobilni. 120 na szafie jest, ja się zamykam i mierzymy. Przy 120 mamy minimum 62,3 dB. Pękła pomiarowa dycha, średnie spalanie to 7,4 litra na setkę
a prędkości obrotowe to 2300 obrotów na minutę. 80 mamy na szafie, wyprzedzimy auto, jesteśmy w trybie sport, lewa wolna i co? Ogień. Ależ to były emocje, panie Krzysztofie. Jak się liśnie trochę elektryków, to później się powtarza jak zdarta płyta w kontekście spalinowych. No jest dziura w reakcji. Producent obiecuje nam setkę, że zrobimy ją w 9,6 sekundy. Zaraz to sprawdzimy jak amatorzy, posiłkując się stoperem w telefonie, aczkolwiek obiecuję, że robimy to po raz ostatni. Zainwestujemy w końcu w Dragiego. Tryb sportowy mamy zapięty, klima jest wyłączona. No to co? Rura. Ale aż z piskiem opon. Dawaj. I jest. Eco-driving po prostu trzeba zrobić. Czasy są ciężkie dla kierowców, a dla osób działających w transporcie jeszcze cięższe. Będziemy jeździć przez podlaskie wsie zgodnie z ograniczeniami prędkości. Maksymalnie na szafie będzie 90 km na godzinę. Jesteśmy w trybie eko. No i co? Mierzymy. Ponad 30 km za nami i jak widzicie średnie spalanie to 6,7 litra na setkę. Król oszczędności to nie jest, aczkolwiek uważam, że jest to wynik na pograniczu dobrego smaku. Moim zdaniem Jack JS6 jest to definicja motoryzacyjnej poprawności z wyjątkiem zawieszenia. Zacznijmy od asystentów. Na potrzeby testów ich nie wyłączam, a ich intensywność pracy łamane na dźwięki ustawiam na średnio. Na samym początku myślałem, że nie polubię się z asystentem utrzymania pasa ruchu, aczkolwiek po chwili jak już się zrozumieliśmy, no to śmiem twierdzić, że bardziej pomaga jak przeszkadza, a reszta nie zatruwa nam życia. Na słowa uznania zasługuje tempomat adaptacyjny, nie widzi on much ani aut na sąsiednich pasach i nie wali bez powodu po heblach. To, że on kosztuje niecałe 120 000 złotych, to normalnie mózg mi rozwala, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dla porównania jest to ta sama kasa, co za gołego Volkswagena Golfa 116-konnego z manualną skrzynią. Motor. Słynne chińskie 1,5 litra pojemności o mocy 174 koni i 280 Nm. Czy podczas tego testu miałem wrażenie, chociaż przez chwilę, że brakuje mu tchu? Nie. Włączamy się do ruchu bez stresu, wyprzedzamy auta bez stresu, włączając to drogi ekspresowe. To jest jednostka, która robi robotę niezbędną do życia i nic ponad to. 6-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia DCT moim zdaniem jest lepsza niż ta w Jacku JS8 Pro, pomimo tego, że ma wyższe prędkości obrotowe przy wyższych prędkościach. Tej nie zdarza się szarpać przy ruszaniu, zmienia biegi ona płynnie oraz komfortowo, a w trybie sport zaskakująco długo trzyma wysokie obroty. W ogóle fajnie, że ten tryb sport jest zauważalny, a nie zmienia nam się tylko kolor cyfrowych zegarów na czerwony. Wóz staje się faktycznie taki bardziej zwinny, narowisty i responsywny, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Zawieszenie to moim zdaniem gwiazda programu, jedyny aspekt, w którym Jack JS6 wyłamuje się z poprawności. Dziury, leżący policjanci, kocie łby, wybiera on naprawdę dobrze. Zasłaniacie znaczek na kierownicy i nie jeden kierowca by powiedział, że jedzie dopracowanym europejskim autem. Żebyście mnie tylko źle nie zrozumieli. To nie jest bolid do agresywnego pokonywania zakrętów. Wysoki prześwit nieraz czuć. Tutaj pierwsze skrzypce gra komfort. Warto w tym miejscu jeszcze podkreślić, że okolice nadkoli są naprawdę przyzwoicie wyciszone. Podsumowując, statek kosmiczny Jack JS6 to uczciwy wóz, który dowozi wyposażeniem oraz komfortem. Ma solidne zabezpieczenie antykorozyjne, długą 5-letnią gwarancję i co istotne, mamy magazyn części w kraju, co bez cienia wątpliwości wpłynie na nasz spokojny sen. Dzięki Jack Nordauto Białystok za udostępnienie auta do testu, a Wam, drodzy widzowie, jeśli podobał się ten film, to koniecznie go podbijcie i zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Sayonara!